Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na prosty przepis, który połączy w sobie dwa skrajnie różne, ale jakże pasujące do siebie smaki. Przygotujemy chrupiące paczuszki z ciasta francuskiego, które wypełnimy nadzieniem z truskawek i rabarbaru. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze sposoby na łakocie z ciasta francuskiego. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych ciastek zaczynam od owocowego nadzienia. Do garnka z grubym dnem przekładam 200 g pokrojonego w około 2 cm cząstki rabarbaru, taką samą ilość pokrojonych w połówki truskawek i 100 g drobnego białego cukru. Następnie dodaję 120 ml wody, 2 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny i solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do rozpuszczenia cukru i doprowadzam do lekkiego wrzenia. Od tego momentu gotuję dżem na średnio niskim ogniu przez 30-40 minut, aż truskawki i rabarbar utworzą jednolitą, gęstą masę. Całość warto od czasu do czasu przemieszać, żeby dżem się nie przypalił. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji ściągam nadzienie z ognia i odstawiam na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wylewam je do wyłożonego folią spożywczą szklanego naczynia o wymiarach 26 na 20 cm. Nadzienie rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni dna i pozostawiam na blacie do całkowitego wystudzenia. Kiedy wszystko jest już chłodne, wkładam naczynie do zamrażarki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Kiedy nadzienie jest już zmrożone, wykrajam z niego prostokąt o rozmiarach 22 na 15 cm. Następnie dzielę ten prostokąt na 12 równych części o rozmiarach 5,5 na 5 cm. Po co taka zabawa? Głównie po to, żeby nie przeładować ciastek i uniknąć wycieków nadzienia w trakcie pieczenia. Tak przygotowane nadzienie będzie idealne do średnich płatów ciasta francuskiego ważących po 320 g. Jeśli użyjecie większych 375-gramowych płatów, nie musicie przycinać nadzienia. Po prostu podzielcie je na 12 równych części i możecie działać dalej. Po podzieleniu nadzienia na porcje odkładam je z powrotem do zamrażarki na czas przygotowania ciasta francuskiego. Tak jak wspomniałem, do zrobienia ciastek używam 2 płatów ciasta francuskiego po 320 g. Każdy płat dzielę na 12 równych części. Moje ciasto teoretycznie miało wymiary 35 na 23 cm, ale rozciągnęło się o centymetr w każdą stronę, co tylko ułatwiło sprawę. Dzięki temu mogłem wykroić z niego prostokąty o rozmiarach 9 na 8 cm. W przypadku dużych płatów otrzymacie prostokąty o rozmiarach mniej więcej 10 na 8,5 cm. Wszystko będzie zależeć od tego, czy ciasto się zgniecie lub rozciągnie. Oczywiście w miarę możliwości użyjcie ciasta przygotowanego na maśle. Nie jest łatwo, ale można jeszcze takie znaleźć. Jeśli czujecie, że ciasto zaczyna się rozpływać, włóżcie je do lodówki na 10-15 minut. Powinno pomóc. Wykrojone prostokąty ciasta przekładam na dużą blachę, którą wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia. Układam je w około 2 cm odstępach. Dzięki temu ciastka nie posklejają się w trakcie pieczenia. Na środku każdego kawałka kładę wykrojoną wcześniej część dżemu. Zróbcie to tak, żeby z każdej strony nadzienia zostało około 1,5 cm czystego ciasta. Następnie ostrożnie przykrywam każdy kawałek drugim prostokątem z ciasta francuskiego i zagniatam je wokół dżemu. W ten sposób zamykam nadzienie w środku, tworząc wokół niego solidną barierę z ciasta. Po złożeniu wszystkich ciastek zagniatam ich boki widelcem. W ten sposób nie tylko upewniam się, że ciasto wokół nadzienia jest dobrze sklejone, ale też tworzę na nich prosty, ozdobny wzór. Tak przygotowane ciastka nakłuwam przy pomocy patyczka do szaszłyków. Robię to po to, żeby para wodna ze środka ciastek miała drogę ucieczki i nie rozrywała całości. Na końcu wszystkie ciastka smaruję niewielką ilością rozpuszczonego masła, które pomoże im zarumienić się ładnie w trakcie pieczenia. Zamiast masła możecie użyć też mleka lub rozmąconego żołdka, sprawdzą się równie dobrze.
Po posmarowaniu ciastek masłem posypuję ich wierzch odrobiną cukru, który skarmelizuje się w trakcie pieczenia i utworzy delikatną, chrupiącą skórkę. Złożone ciastka warto jeszcze lekko schłodzić przed pieczeniem, dlatego odkładam je do lodówki na czas rozgrzewania piekarnika. Blacha ze schłodzonymi ciastkami trafia do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 20 minut, aż ciastka wyraźnie urosną i nabiorą pięknego złotego koloru. Po 20 minutach wyjmuję ciastka z piekarnika i odstawiam na blaszce do lekkiego przestudzenia. Po około 10 minutach przekładam je ostrożnie na kratkę i studzę całkowicie. Uważajcie, żeby ich nie uszkodzić przy przekładaniu, świeżo wypieczone ciasto francuskie bardzo łatwo się kruszy. I to tyle. Nasze truskawkowo-rabarbarowe paczuszki z ciasta francuskiego są gotowe do podania. Jeśli chcecie, możecie dodatkowo posypać je cukrem pudrem, ale moim zdaniem absolutnie nie jest im to potrzebne. Wytrawne, chrupiące ciasto francuskie fantastycznie kontrastuje z przyjemnie słodkim nadzieniem, w którym można też wyczuć lekką kwaskową nutę. Fajny i prosty sposób na połączenie ze sobą sezonu na truskawki i rabarbar. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!